Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Jak widać, jestem w Nowym Jorku. Dzisiaj będę Wam opowiadać, co nowego czeka nasze miasto w 2023 roku. Co się otwiera, co się będzie działo, takie najważniejsze nowinki, jeśli chodzi o Nowy Jork i o rok 2023. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Polka w Ameryce. Jeszcze mamy pozostałości światełkowe po świętach i jest troszkę zimno, ale uda mi się na pewno nagrać dla Was ten odcinek, bo jest o czym rozmawiać, słuchajcie. Bardzo dużo rzeczy nowych się pojawi w Nowym Jorku w 2023 roku, także zdecydowanie jest to fajny temat, który chciałam z Wami poruszyć. Otóż pierwsze, o czym chciałabym powiedzieć, to nowy terminal na Grand Central. I uwaga, kosztował on $11 miliardów. Ma być właśnie bardzo nowoczesny, ma być też taką odskocznią ma zabrać te tłumy, które codziennie przyjeżdżają na Penn Station pociągiem z Long Island, LIRR, czyli Long Island Railroad. I ma odciążyć po prostu to Penn Station, które jest strasznie zawsze pełne ludzi. I zrobią taką nową trasę górą, przejeżdżając, więc jest nadzieja na to, że poruszanie się po Nowym Jorku, przyjazd do Nowego Jorku z Long Island albo w ogóle spoza miasta będzie teraz będzie szybszy po prostu i łatwiejszy i przyjemniejszy. Także jestem mega ciekawa, jak ta nowa stacja, terminal od strony Madison Avenue przy Grand Central, jak to będzie wyglądać. Od razu Wam tutaj pokażę typowo nowojorskie widoczki. Znaczy taksówka, tutaj taka fajna, niska zabudowa, tam oczywiście kominy. I ten dworzec przy Grand Central jest pierwszą taką poważną inwestycją i budową, największy dworzec zbudowany od lat, słuchajcie, aż 50. Czyli przez ostatnie 70 lat praktycznie nie wybudowano nic, nie było tak ambitnej i dużej inwestycji. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to jeśli chodzi o wydarzenia, mianowicie jest 17 nowych spektakli na Broadwayu, które zapremierują w tym roku i mnie osobiście bardzo cieszy spektakl, który będzie o Britney Spears z wykorzystaniem jej utworów. To jest taka dosyć ciekawa postać, wiadomo, Britney Spears, znana, ikona muzyki pop. Ja się na niej wychowałam, także myślę, że ja sobie z ciekawości na taki spektakl na Broadwayu na pewno przyjdę zobaczyć po prostu, jak wykorzystali tą jej muzykę, jak ją pokazują. Ona sama w tym nie wystąpi, natomiast całą listę tych spektakli broadwayowskich, które się pojawią w 2023 roku, załączam Wam tutaj również. Z kolejnych nowinek to będzie w Nowym Jorku też wystawa Van Gogha i wszystkie jego najważniejsze prace, bodajże w Met będą wystawione. Także jeszcze nigdy wszystkie naraz po prostu nie były tak ze sobą. A teraz patrzę, coś tutaj robią. Jakiś budynek kolorują. Nie jestem w stanie powiedzieć, co to za firma, bo jest napisane Louis, ale pewnie Louis Vuitton, znając życie, bo jaki inny Louis tutaj może być z pieniędzmi, żeby cały sobie budynek tak na Manhattanie przemalować. Chociaż wiecie co, to chyba jest albo pozostałość, albo to malują, ale było coś takiego teraz, że chyba gdzieś w Paryżu była taka wielka właśnie kolorowa postać Louisa Vuittona, jakiejś takiej kobiety w kulkach. Coś tak mi się kojarzy. W każdym razie, wracając do tematu, kolejną nowinką będzie to, że zaczną zamykać 5. aleję dla samochodów między 42 ulicą, czyli między Biblioteką Publiczną Bryant Parkiem, a między 59, czyli początkiem Central Parku. I fajne to jest, ja lubię jak zamykają główne ulice, zazwyczaj to się dzieje w weekendy, nie wiem czy tutaj podejrzewam, że nie chcą zrobić tego na stałe,
aczkolwiek musiałabym lepiej poczytać, przepraszam, nie doczytałam lepiej w tym momencie. No w każdym razie zamkną Piątą Aleję i tylko będzie można chodzić pieszo, przejechać się rowerem, będą pewnie jakieś straganiki wystawione. Tak sobie po prostu to wyobrażam, bo tak wyglądają ulice nowojorskie, kiedy zamykają je dla właśnie przechodniów. Natomiast domyślam się, że jak zamkną taką Piątą Avenue, Piątą Aleję, to po prostu korki będą no nie z tej ziemi, ale to Nowy Jork, cały czas mamy korki nie z tej ziemi. Przed chwilą Wam opowiadałam w punkcie pierwszym o Grand Central, a tam akurat jest budynek w tle MetLife i zaraz właśnie tam przy nim jest Grand Central, także teraz przechodzę bezpośrednio obok. A zresztą tutaj widzicie jest, czekajcie, żeby tu lepiej pokazać, jest taki skrawek zieleni jakby po środku między ulicami tutaj, między jedną stroną a drugą. Ten skrawek zieleni kiedyś był dziurą w ziemi, bo jak przejeżdżały kiedyś parowe pociągi, to musiała ta para gdzieś się wydobywać. Także to jest jedyna taka aleja, która ma po środku po prostu skrawek zieleni, a to dlatego, że kiedyś było to dziurą. Taka ciekawostka. Wracając do tematu, kolejna super rzecz, która się wydarzy w tym roku w Nowym Jorku, to Chrysler Building otwiera, słuchajcie, taras widokowy na 61. piętrze. Widocznie się skumali, że Empire State Building więcej zarabia na turystach jeżdżących tam na górę na observation deck niż na biurach, które ma u siebie. To jest super, wydaje mi się, że nie ma, im więcej tarasów widokowych, tym lepiej, bo ten Nowy Jork warto z każdej perspektywy zobaczyć i to będzie nasz 6. taras widokowy. Planuję zrobić też odcinek o naszych najlepszych tarasach widokowych w Nowym Jorku, także stay tuned. Jak już jesteście tutaj ze mną wciąż na moim kanale, zasubskrybujcie proszę, dajcie mi jakiś komentarz, lajka, bardzo mi to pomaga w prowadzeniu kanału. Pomaga to mojemu algorytmowi, także z góry dziękuję za wsparcie. I przez to, że będzie też ten właśnie nowy taras widokowy, to w Chryslerze od razu otworzą food court. Ma być jakieś takie wyjątkowe food court, czyli tam miejsce do jedzenia sobie, także jestem ciekawa, co tam wymyślą. Kolejne nowinki związane są z wodą, z parkami wodnymi. Mianowicie przy Williamsburgu będzie nowy park przy wodzie. Już go właśnie kończą budować. Nazywa się The River Ring i w takiej formie jest kółka, dlatego właśnie nazwali to ring. Założę sobie okularki, bo mnie jednak trochę, nawet nie, że słońce, bo słońca nie ma, ale wiatr mi przeszkadza. Mam jedzonko na wynos sobie kupiłam i lecę dalej z moimi dzisiaj rzeczami do roboty. Kolejna z takich rzeczy, która jest właśnie związana też z wodą i ekscytująca i bardzo, słuchajcie, ciekawa, jeśli chodzi o naukę, o science. Mianowicie stworzyli tak zwane plus pool, czyli basen, słuchajcie, który będzie na East River, czyli na rzece wschodniej i będzie filtrować będzie można w tym normalnie pływać, pójść sobie na basen na środku rzeki, słuchajcie, z widokiem na Manhattan i właśnie tak to opracowali, że ma filtrować wszystkie jakby obrzydlistwa z tej wody, na zasadzie jakieś właśnie odchody, jakieś bakterie. Nawet pokazali na takiej prezentacji, którą oglądałam, pokazali nawet, że będą filtrować szczury. Mówią niby, że będzie to czysta woda, że to będzie fajne miejsce do popływania i nikt nie pływał w ogóle w tej rzece przez ostatnie 120 lat, bo nawet nie 120, trochę mniej, 100 prawie, bo od lat 30. XX wieku, także masakra. Jestem ciekawa, co to będzie. Ten basen chyba najbardziej mnie fascynuje. Nie wiem, czy bym do tego weszła. Może się odważę, ale nie mogę obiecać, że Was tam zabiorę, bo tak jak brzmi to fajnie, tak nie mogę sobie wyobrazić, że technologia poszła na tyle, żeby móc filtrować normalnie na tyle wodę, żeby zrobić basen publiczny po prostu dla nowojorczyków na środku rzeki, także zobaczymy, co to będzie. Nie znam jakby szczegółów, także nie mogę wchodzić w szczegóły, ale plus pool.
Poczytajcie sobie o tym, zwróćcie na to po prostu uwagę, jak przyjeżdżacie w 2023 do Nowego Jorku. Jeśli chodzi jeszcze o takie rzeczy już bardziej, powiedzmy, kulturowe, to otwiera się Richard Gilder Center for Science, Education and Innovation, zaraz na plecach Muzeum Historii Naturalnej. Sama architektura jest po prostu powalająca, przepiękna, wyjątkowe miejsce. Także dla samej architektury, niezależnie od tego, jakie to będą wystawy i czego będzie się tam można nauczyć, myślę, że dla samej architektury warto tam sobie po prostu podejść, jak już się jest w Muzeum Historii Naturalnej, zaraz tam obok. Ale jeszcze ważne miejsce, też właśnie kulturalne. Mówi się kulturowe czy kulturalne? Dajcie mi znać, bo wiem, że kulturalna to jest osoba, która nie przeklina, czyli na pewno nie ja. Nie jestem kulturalna, ale jestem kulturowa. W sensie lubię kulturę, więc pytanie, czy to jest kulturowy czy kulturalny? W każdym razie, kolejne właśnie takie miejsce, co się otwiera, kończą to teraz budować, nazywa się PAC, zaraz przy World Trade Center. To jest taka duża, taka biała, wygląda jak taki wielki biały gmach, taka cube, wygląda jak taki, wygląda trochę jak tak, jakby ktoś ustawił takie wielkie marmurowe, białe pudełko tuż przy World Trade Center, przy One Trade Center, przy tym obecnym. I to będzie takie miejsce na koncerty, na jakieś wystawy artystyczne, na operetkę. W nocy ma być podświetlone, ten marmur się ponoć podświetla i całe to będzie oświetlone w nocy. Świeciło się samo będzie tym białym marmurem. Tak jakby jest żarówka za tym marmurem, nie wiem jak to nazwać, jak się orientujecie w budownictwie, to wiecie o co chodzi. W każdym razie w nocy będzie fajnie podświetlone, a w ciągu dnia będzie też ślicznym białym marmurem. I będzie się tam po prostu dużo działo. Ja czekam już, o patrzcie jakie stare auto, Jaguar, aż wam pokażę. Ja czekam już dość długo na to, żeby to otworzyli, bo cały czas jak tam chodzę z turystami w okolicach One Trade Center, to właśnie widzę, że budują i czekam, aż to skończą budować, bo mamy też jeszcze jedno takie miejsce, Shed się nazywa przy Hudson Yards i też ma bardzo właśnie ciekawą architekturę, więc domyślam się, że to będzie takie kolejne miejsce, że Shed się jakby spełniło, że są tam często organizowane właśnie jakieś wystawy, jakieś artystyczne eventy czy koncerty, więc myślę, że przez to potrzebne jest kolejne takie właśnie nowoczesne, fajne miejsce, w którym można takie rzeczy robić i odciągnąć od tego Shed. Także ja jestem bardzo podekscytowana, chyba oprócz tego nowego terminalu na Grand Central, najdroższego od 70 lat w Ameryce, to jestem właśnie podekscytowana bardzo też na to PAC przy World Trade Center. Kolejne miejsce, które się otwiera teraz w 2023, które moim zdaniem jest po prostu genialne. Jest tak mega pomysł, że jestem wściekła, że sama na taki pomysł nie wpadłam. Wyobraźcie sobie, że jest... Znacie na pewno to imię Karen, że się robi teraz jaja, że te wszystkie Karen są takie głupie po prostu ciotki klotki. Nie wiem nawet, czy jest takie imię. Krystyna chyba się mówi w Polsce, jeśli się nie mylę, na taką osobę. W każdym razie to imię Karen już stało się po prostu symbolem takiej kobiety, która jest właśnie chamska, która nic nie wie, głupia, która truje dupę, za przeproszeniem. I śmiesznie, bo otwierają Karen's Diner i wiecie, będą mieli potrawy na zasadzie burger o nazwie tam I want to see the manager burger, nie? Albo mają na przykład wszystkie kelnerki będą chodziły, teraz tak między samochodami przechodzę, jak to zazwyczaj bywa w Nowym Jorku. I wszystkie kelnerki mają być ponoć chamskie i rzucać ludziom te talerze na ich stoliki i mają się właśnie nie uśmiechać i ma być totalnie takie na odwal się, wszyscy mają być Karen. Także na bank pójdę tam, bo brzmi super, takie doświadczenie, słuchajcie, jakby się jadło w teatrze otoczonym aktorami, jest się w sztuce o nazwie Karen. Takie to trochę będzie uczucie.
wydaje mi się. Kolejna taka fajna rzecz, która się dzieje, to w budynku Edge, tam gdzie jest ten właśnie taras widokowy, ma być lodowisko i płaci się $10 ponoć więcej za swój bilet na wjazd tam na samą górę i za to $10 ekstra właśnie możesz pójść na lodowisko i będzie to w miejscu oszklonym wewnątrz, z jakiegoś syntetycznego czegoś tam robią to lodowisko i będzie można po prostu jeździć na łyżwach z całą panoramą, słuchajcie, miasta Nowego Jorku. Wiem, że Pier 17 też robi swoje lodowisko na dachu, natomiast to jest tam 4., 5. piętro, to nie są takie same efekty, jak mieć na przykład takie lodowisko na 50. czy 60. piętrze. Także to będzie na pewno mega ekscytujące, żeby przy okazji pójścia na Edge sobie też kupić taką wejściówkę na lodowisko. No i już ostatnia rzecz, o której chciałabym dzisiaj wspomnieć, to jest, słuchajcie, bezpośrednia nowa linia, która jedzie z Jamaica Queens na Grand Central. A to oznacza, że poruszanie się metrem, właśnie pociągiem z lotniska JFK, dla wszystkich Was, którzy tutaj przyjeżdżają do Nowego Jorku, sprawdźcie, czy już to jest otwarte. Jeśli mieszkacie gdzieś na Manhattanie, w okolicach Grand Central, to na pewno opłaca się sprawdzić, bo może już możecie skorzystać z tej nowej linii i dostać się szybciej i bezpośrednio. No, także tyle z tych ekscytujących rzeczy, które wydarzą się w 2023 w Nowym Jorku. Dziękuję Wam bardzo za spędzenie ze mną czasu na moim kanale. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Polki w Ameryce. Na razie, pa!